Rok po premierze modelu Vantage V3 Polar zaprezentował jego mniejszą wersję, model Vantage M3. Seria M ma w portfolio Polara zasłużone miejsce wśród zegarków niewielkich rozmiarów i dużych możliwości, które począwszy od modelu M400 znajdują swoich zwolenników. Czy tak samo będzie z jego najnowszą odsłoną, modelem M3? Zobaczcie, czym się różni od modelu M2 oraz większego modelu V3. Sprawdziliśmy jego możliwości w akcji. Oto jak sobie poradzi. Witajcie na kanale Sportowe Testy. Na początek nowości. W modelu M3 po raz pierwszy w tej serii pojawiły się mapy. Zastosowano nowe bioczujniki znane z modeli Vantage V3 i Grid X2 Pro, które dają nowe możliwości analizy treningu. Jest też dwuzakresowy GPS, co wpływa pozytywnie na dokładność rysowania śladu i mierzenia tempa biegu w czasie rzeczywistym. A to wszystko w mniejszej obudowie i lżejszej konstrukcji. Osoby preferujące mniejsze zegarki dostają pełną funkcjonalność w kompaktowych rozmiarach i niższej cenie. Dobry ruch ze strony Polara. Przyjrzyjmy się bliżej rozmiarowi. Zobaczcie w tabeli porównanie do Vantage V3 i poprzednika, modelu M2. M3 jest od niego mniejszy, ale za to ma większy ekran, który teraz jest AMOLEDowy, tak jak w Vantage V3. Ekran ma 1,28 cala. Zobaczcie, jak prezentuje się z ekranem V3. Jego jasność i widoczność jest bardzo dobra. Ponadto mniejszy ekran nie powoduje, że widzimy na nim mniej danych. Czcionka jest mniejsza i przez to mamy to samo, tylko w mniejszej skali. Sam wygląd zegarka też odróżnia się od modelu V3. Ekran jest płaski, nie wychodzi ponad bezel, a sama obwódka jest chropowata, nawiązuje stylistycznie do swojego poprzednika. Na pewno może się spodobać sportowcom obu płci. Noszenie zegarka na co dzień, nie tylko do stroju sportowego, nie będzie też dużym faux pas. Zegarek jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Night Black i Grey Sand. Kształt i wielkość przycisków też jest inna. Tutaj są mniejsze, okrągłe, a w V3 podłużne i szersze. Komfort ich używania jest bardzo dobry, a klik wyczuwalny. Dodatkowo możemy ekran obsługiwać dotykiem, który działa bardzo dobrze, nawet kiedy jest mokry. Co do wyglądu, to warto jeszcze wspomnieć o zapięciu paska, które jest dosyć nietypowe, bo sprzączka ma dwa bolce. Oryginalne i rzadko spotykane rozwiązanie. W użyciu całkiem wygodne. Przyjrzyjmy się chwilę mapom w Vantage M3. Super, że są, bo mamy możliwość nawigacji. Wiadomo, że na mniejszym ekranie będzie to mniej komfortowe, ale nie niemożliwe. Mapy dla naszego regionu są w zegarku zainstalowane, jednak gdybyśmy chcieli dograć sobie inne obszary lub bardziej szczegółowe niż te domyślne, możemy to zrobić łatwo na platformie Flow, zaznaczając obszar na mapie i przenieść go do zegarka. Wgranie trasy przebiega sprawnie z wykorzystaniem platformy Commute, z którą Polar współpracuje. Możemy ją zsynchronizować z platformą Flow i wgrywać trasy, które później użyjemy do nawigacji. Samą nawigację uruchamiamy w prosty sposób. Przy aktywności wchodzimy w ustawienia, klikamy trasy i wybieramy wcześniej wgrane kursy. Same wskazówki nawigacyjne są prezentowane bardzo precyzyjnie i czytelnie u dołu mapy. Mapa też jest bardzo przejrzysta. Trasa już przebyta jest oznaczona innym kolorem niż ta, która dopiero przed nami. Brakuje funkcji, w której przydałoby się dynamiczne przeliczanie trasy, gdy z niej zboczymy, ale ogólnie funkcja nawigacji działa przyzwoicie i może się przydać w nieznanym terenie. Po zakończonym biegu, przy podsumowaniu, pojawia się przebyta trasa na mapie, czego póki co nie ma w Vantage V3 ani Grid X2 Pro. Zobaczmy, jak nowy Polar radzi sobie z podstawowymi parametrami sportowymi. Na początek ślad GPS. M3 ma dwuzakresowy czujnik GNS i to widać w śladzie, który u nas rozpoczyna się w niskiej zabudowie jednorodzinnej. Ślad idzie bardzo blisko rzeczywistego. W lesie momentami lekko odchodzi o 2-3 metry na zakrętach, ale dalej już znowu jest bardzo dokładny. Podobnie pod wiaduktem i blisko trasy szybkiego ruchu. Odwzorowanie jest na wysokim poziomie i momentami radził sobie lepiej niż Vantage V3, któremu zdarzały się gdzieniegdzie większe odchylenia. Dystans zmierzył prawidłowo. Taka dokładność była powtarzalna w innych naszych biegach testowych. Zobaczmy, jak poradził sobie z naszym standardowym testem dokładności pomiaru tętna. Dwóch testerów, biegi spokojne i interwały. Na początku biegi spokojne. U pierwszego testera w początkowej fazie biegu widać rozjazd, który trwa kilka minut. Później punktowo pojawiają się jeszcze 3 piki, gdzie zegarek przestrzelił pomiar, ale szybko wrócił na poprawne tory. Poza tym ślad bardzo poprawny, co pokazuje wskaźnik dokładności do 2 uderzeń, który wynosi 82%. U drugiego testera już w zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Ślad bardzo poprawny i zbieżny z pasem napiersiowym. Dokładność do 2 uderzeń na poziomie 94% potwierdza ten dobry pomiar.
Zobaczmy więc, jak M3 poradził sobie podczas interwałów. U pierwszego testera wykres jest bardzo przyzwoity, choć nieco przesunięty. Zegarek reagował na zmiany tętna z lekkim opóźnieniem. Jednak górne i dolne wartości tętna odpowiadają tym z pasa napiersiowego. Wskaźnik dokładności do 2 uderzeń wyniósł 64%. Przy interwale drugiego testera M3 spóźnił się na początku biegu, później już reagował bardzo szybko i poza 2 pikami ładnie podążał do góry i w dół przy każdym interwale. Dokładność do 2 uderzeń na poziomie 85% potwierdza ten dobry wynik. Nasz wskaźnik całościowy dokładności pomiaru tętna dla M3 wyniósł 8,4. To poziom Phoenixa 8 czy Suunto Ocean. Uważam całkiem dobre towarzystwo dla takiego malucha. Jeszcze kilka słów o baterii. M3 ma AMOLED i mniejsze rozmiary, a co za tym idzie mniejszą baterię. Jej pojemność to 310 mAh. Dla porównania w Vantage V3 ma ona 488 mAh. W M3 taka pojemność przekłada się na 7 dni pracy zegarka w trybie smartwatcha i 30 godzin w trybie treningu, jak deklaruje Polar. Vantage V3 ma odpowiednio 10 dni i 43 godziny. Jak możecie zobaczyć w naszej recenzji V3, to zużycie zależy od ustawionych parametrów. I tutaj jest podobnie. Jednak zegarek nie rozładuje nam się w ciągu jednego dnia. Spokojnie te 5 dni przy kilku treningach wytrzyma. Godzinna aktywność nad GPS to zużycie około 3% baterii. Mniejsze rozmiary mają swoje ograniczenia i to na pewno jest jedna z nich. Warto tutaj dodać, że M3 ma kabel z najwygodniejszym sposobem ładowania. Mocnym, ale niedużym magnesem. Niestety problemy związane z szybkością ładowania tutaj również występują. Jeśli nie użyjemy ładowarek niskonapięciowych, to ładowanie będzie trwało bardzo długo. Polar Vantage M3 ma również dostęp do tego, co w Polarze najciekawsze – wskaźników regeneracyjnych i testów. Zaczynając od podstawowego wskaźnika Nightly Recharge, który w najszybszy sposób pokaże nam, na ile nasz organizm jest zregenerowany po ciężkim treningu i w ogóle ciężkim dniu. Analizuje on wiele parametrów, ale nie musimy ich szczegółowo przeglądać za każdym razem. Wszystkie one sprowadzają się do jednego statusu, który ma 6 poziomów. Jeśli mamy zaplanowany danego dnia mocny trening, a poziom Nightly Recharge jest poniżej poziomu OK, to powinniśmy się zastanowić, czy nie przenieść go na kolejny dzień, a dzisiaj odpocząć lub zrobić lekki trening. Jeśli jesteśmy bardziej dociekliwi, możemy sprawdzić, z czego wynika słabszy poziom Nightly Recharge, czy jest to kiepski sen, o czym powie nam wskaźnik statusu snu, czy autonomiczny układ nerwowy nie uspokoił się w nocy po atrakcjach dnia poprzedniego, o czym mówi nam wskaźnik AUN. Jeśli nie trenujemy profesjonalnie pod okiem trenera, to możemy sobie za pomocą tych wskaźników kontrolować nasze obciążenie treningowe. Jeśli będziemy ten parametr sprawdzać, unikniemy ryzyka przetrenowania lub kontuzji. Co do jakości snu, czyli wskaźnika Sleep Plus Stage, również możemy go przeanalizować bardziej szczegółowo, parametr po parametrze lub spojrzeć na wynik ogólny, który z tych parametrów jest wyliczany. Testy z kolei pozwalają nam określić, w jakiej formie jest nasz układ krwionośny, jak natleniona jest krew, czy wykonać pomiar EKG lub test regeneracji nóg. Jest tego sporo więcej. Podsumowując, mały Vantage M3 ma możliwości większych modeli. Jest urządzeniem, które może ułatwić trening świadomy i odpowiedzialny, mobilizować do ćwiczeń uzupełniających lub odpuszczania, kiedy trenujemy zbyt intensywnie. A wszystko to w mniejszej obudowie, bez kompromisów i w bardziej przystępnej cenie.